Ja zawsze miałam takie podejście, że to jest noga w drzwi. Że ja tam tylko wejdę, a potem już zobaczę, zorientuję się, co mogę zrobić, gdzie mogę zrobić, ale ja tam muszę wejść. A jeżeli nie pracuję, to dostaję pensję za zarządzanie domem. Ona jest właściwie, wiesz, Chief Operating Officer tego domu. Wszystkie moje koleżanki emiratki nie proszą o zgodę. Dziewczyny z Dubaju. Cześć, nazywam się Emilia Jaworska, a to jest podcast Dziewczyny z Dubaju – Hair Dubai Story. Dziś zabiorę Was do świata, gdzie czas nie płynie linearnie, kobiecość nie ma kajdanek obyczajowych, a kobiety są wielbione, a nie sprowadzone do roli obiektów. Świata, w którym prawo i kultura dają kobietom przestrzeń do rozwoju, a nie nakładają ograniczeń. Czy taki świat można odnaleźć w Dubaju? Moja dzisiejsza gościni to antropolożka kulturowa, trenerka biznesu, psycholożka i certyfikowany coach. Prywatnie żona Emiratczyka. Pracowała m.in. w Warner Bros., Microsoftie i Namshi, ale także z ramienia polskiej akcji humanitarnej niosła pomoc na Sri Lance i w Kuwejcie. Obecnie pełni rolę Chief of Staff w Nokii. W tym odcinku porozmawiamy o kobiecości w świecie arabskim, tej prawdziwej, a nie tej, którą możecie znać z europejskich stereotypów. O tym, jak różne języki otwierają różne drzwi. O życiu kobiety, która zna Emiraty od środka. Nie jako turystka, ale jako część tej społeczności. Przed Wami rozmowa, która może zmienić Wasze spojrzenie na Bliski Wschód. Zapraszam. Cześć Emilko. Cześć Emi, cześć. Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu. Cała przyjemność po mojej stronie. Naprawdę, to jest niesamowite, że się spotkałyśmy. Tak, to jest niesamowite. Nawet o tym rozmawiałyśmy parę dni temu. Jak dużo zmienia podejście, prawda? Jak najbardziej. I też prostu- otwartość. No chyba tak właśnie. I brak takiej głupiej zazdrości. No bo może wyjaśnijmy, poznałyśmy się przez mojego męża. Tak, jak najbardziej. I on mówi, Emilię znam już z 15 lat. No i wiesz, i mogłabym się nastroszyć i zastanawiać, ciekawe w jakich okolicznościach. Natomiast ja zawsze to przekuwam po prostu w to, że wiesz, że dzięki niemu poznaję tak dużo osób, bo to już on już jest tutaj tak długo i poznał mnie z tyloma nieprawdopodobnie ciekawymi i wspaniałymi osobami, że ja już po prostu, wiesz, aż się cieszę na samą myśl, jaką fascynującą kolejną osobę Kolejną mogę osobę poznać. przywiezie mój mąż. Dokładnie. Więc tak z tego czerpię, no i to jest niesamowite. Bardzo fajne, szczególnie, że mamy tak samo na imię. Tak. Także no i mamy w ogóle dużo wspólnego, co ciekawe, co? Jak najbardziej. Emilko, jesteś antropolożką z wykształcenia i też z zamiłowania. No, spędziłaś ponad 20 lat poza granicami Polski, prawda? Tak, dokładnie. I mieszkasz w Dubaju prawie 20 lat. tak? W Dubaju chyba 16 w tej chwili. 16, 17. okej. Wcześniej był Kuwait, wcześniej była Sri Lanka i mnóstwo innych. No właśnie, no to zacznijmy od początku. To jak to się stało, że wyjechałaś i w ogóle no co sprawiło, że podjęłaś te kroki? Jak się zaczęła Twoja przygoda za granicą? Wiesz co, ja zawsze chciałam podróżować. Zawsze. I starałam się jak najbardziej jakby organizować sobie wszelkiego rodzaju wyjazdy, ale jako dziecko nie masz takich szans, tak? Więc ja jakby uporczywie robiłam harassment moich rodziców, żeby mnie wysyłali na rajdy, na wyjazdy, na wycieczki, a potem jakby coraz dalej, tak? Więc ja wyjeżdżałam też ze znajomymi, ze szkołą. Potem znajdowałam sobie wszelkiego rodzaju wymiany szkolne, wiesz, jako takie scholarship czy też internship i wyjeżdżałam jak najbardziej, bo mnie ciekawił niesamowicie świat. Tak? Ja chciałam, żeby świat był po prostu dla mnie stał otworem, a w Polsce w tamtych czasach było to dosyć trudne. Tak? Ja jakby kończyłam liceum w latach 90., więc późnych 90., ale nadal 90., więc te wyjazdy były, ale nie były tak popularne, jak są w tej chwili. I jakby gdzieś w mojej głowie nigdy nie było takiego przeświadczenia, że ja w Polsce zostanę. Ja zawsze wiedziałam, że gdzieś wyjadę, że będę. Czy będę wracać do Polski? Tego jeszcze nie wiedziałam, ale na pewno wiedziałam, że spędzę większość mojego życia wyjeżdżając. A rodzice to wspierali? Jak najbardziej, tak. Moi rodzice są bardzo otwarci. Zawsze byli bardzo tacy za mną, za moimi marzeniami.
A ja miałam tych marzeń setki, tak? I one się zmieniały też bardzo często, więc dziękuję moim rodzicom za cierpliwość. Ale... Chyba Emilie to mają. Natomiast oni zawsze byli za mną, tak? Czyli co ja sobie zamarzyłam, to starali się jakby mi w tym pomóc. To nigdy nie było po prostu dane. Ja musiałam sobie bardzo często za to zaplanować, czy też podziałać, zapracować też, ale zawsze umożliwiali mi to i nigdy nie stawiali żadnych jakby barier przed tym, żebym wyjeżdżała. Oczywiście mój tata, jako wiesz, tata 2 córek, tak, bo ja mam siostrę, pozdrawiam Ulę. Tata 2 córek też się martwił oczywiście o nasze bezpieczeństwo, ale to jakby to martwienie się z jego strony nigdy nie było żadną barierą, tak? On nigdy niczego nam nie zabronił. On tylko mówił, bądźcie uważne, staraj się, myśl, bądź ostrożna, nie rób głupich rzeczy. I jakby to dla mnie zadziałało, tak? Bo ja nigdy nie czułam się, że mnie ktoś ogranicza, nigdy nie czułam się, że mnie zatrzymuje. Nie miałam potrzeby uciekania, nie miałam potrzeby jakby robienia czegoś przeciwko, tylko takie właśnie buy-in ze strony moich rodziców. Tak, mi się wydaje w ogóle, że jeżeli rodzice, przynajmniej ja tak miałam, że dawali mi taki duży kredyt zaufania, to ja właśnie nie miałam ochoty się jakby super buntować, bo wiedziałam, że nie chcę zawieść tego kredytu zaufania, że właśnie ja im udowodnię, że jestem odpowiedzialna. Więc to tak też podobnie chyba wydaje mi się. Tak. Ja myślę, że rodzice w ogóle, jeżeli są w twoim teamie, tak? Że jeżeli są za tobą i jakby pomagają ci gdzieś tam realizować twoje cele, twoje marzenia, to jest fenomenalne, tak? Że cała twoja energia idzie do tego, żeby ten świat zdobyć, żeby wyjść, zobaczyć, poznać, zamiast tak naprawdę walczyć w takim najbliższym twoim otoczeniu, które zabiera ci najwięcej energii. Tak, to prawda. No i jak zaczęłaś pracować w Polsce, no to jak się stało, że stamtąd wyjechałaś? W ogóle jak się zaczęła twoja praca w Polsce? No bo z tego, co mi opowiadałaś, no to całkiem nieźle sobie tam radziłaś. Wiesz co, ja zaczęłam w Polsce w Warner Bros. I to było bardzo ciekawe, ponieważ ja uwielbiałam wszelkiego rodzaju filmy niezależne i znalazłam ogłoszenie w gazecie, wyobrażasz sobie, że poszukują kogoś do recepcji. Okej. Ja wtedy jeszcze studiowałam i stwierdziłam, że to jest fenomenalne. Ja sobie zrobię indywidualny tok studiów i zacznę pracować, bo będę pracować w fantastycznej branży. Tak. Więc ja zawsze miałam takie podejście, że to jest noga w drzwi. Że ja tam tylko wejdę, a potem już zobaczę, zorientuję się, co mogę zrobić, gdzie mogę zrobić, ale ja tam muszę wejść, tak? Bo jakby niewiele drzwi tak po prostu się dla ciebie zawsze otwiera. Dokładnie. Więc ta noga w drzwi to właśnie była recepcja na Warner Bros. Potem z tego poszła koordynacja, marketing, komunikacja i potem już to poleciało, tak? Czyli ta właśnie moja taka recepcyjna noga w drzwi zadziałała fenomenalnie. Ja pracowałam w super branży, bo poznałam reżyserów, aktorów, aktorki, fantastycznych filmowców, więc to jest przepiękny, artystyczny świat. Gwiazdy pewnie też. Jak najbardziej, tak. To też było fajnie, dlatego że jakby twoje wyobrażenie o gwiazdach jest niesamowite, że to są właściwie tacy super ludzie, tak? Tak. A to są zupełnie normalni ludzie, którzy mają talent. I to było fajne. To była niesamowicie fajna realizacja dla kogoś jakby na początku swojej drogi profesjonalnej, takiej na początku kariery. Z tym, że talent ma wiele osób, a nie każdemu się, jakby nie każdy jest w stanie, czy ma takie sprzyjające też okoliczności i sam na tyle pracuje, żeby ten talent wykorzystać tak, żeby tą gwiazdą, czy tą osobą sukcesu zostać, prawda? Tak. Do tego też trzeba przebojowości, tak? Takiej dużej pewności siebie. Myślę, że szczęście w tym również ma znaczenie, ale wiesz, to chyba Roger Federer powiedział coś takiego bardzo fajnego, bo jeden z dziennikarzy sportowych powiedział, ty wygrywasz ciągle, to ty masz takie niesamowite szczęście. Tak, A on powiedział, tak, tylko że ja na to szczęście musiałem bardzo zapracować. dokładnie. I to faktycznie jest tak, że ja myślę, że szczęście to jest też takie przyciąganie pozytywnych wibracji w świecie. Tak? Szczęście ma dużo wspólnego z tym, jak się do tego świata odnosisz, czego od tego świata oczekujesz. Jeżeli wiesz, cokolwiek nie pomyślisz, to masz rację. Czyli jeżeli myślisz, że świat jest zły i okropny i przeciwko tobie, to masz rację. A jeżeli myślisz, że świat jest twoją ostrygą i tam są fantastyczne rzeczy, które tylko na ciebie czekają, to też masz rację. Zdecydowanie. I myślę, że dużo w tym właśnie takiego, jak sobie wyobrażasz ten świat dla ciebie. Tak, zdecydowanie. I też czego oczekujesz i w jaki sposób to pokazujesz, bo można oczekiwać roszczeniowo i uważać, że ci się to należy po prostu, bo jestem taką super osobą, albo można na to pracować i do tego dążyć
i jakby dawać to, czego się oczekuje, prawda? Tak, tak, też wchodzić w tym całym sobą, tak? Bo Tak. takie oczekiwanie roszczeniowe to jest właśnie wizualizacja bez akcji. Tak, A chodzi właśnie. o to, żeby była wizualizacja z akcją. Dokładnie. Bo to, że sobie wyobrażasz, że świat jakby jest dla ciebie otworem, to są rzeczy, po które musisz sięgnąć. Nikt tego nie przyniesie na złotej tacy, jakby... Oczywiście, statystycznie prawdopodobnie jest taka osoba, której wszystko się przytrafia bez robienia niczego. Natomiast ja myślę, że jest w tym niesamowita wartość tego, że my marzymy, ale też sięgamy po te marzenia. Tak właśnie akcyjnie. Tak, dokładnie. Pamiętasz, kiedyś był taki filmik śmieszny, jestem zwycięzcą, jestem zwycięzcą, jestem zwycięzcą i kiedyś się wszyscy z tego śmiali, a potem wszyscy zaczęli myśleć, coś w tym jest chyba. Coś Jak w tym będę sobie jest. powtarzać, że osiągnę, to jest duże prawdopodobieństwo, że osiągnę. Tylko, że samo powtarzanie nie wystarczy. Tak. Bo za tym musi iść praca. Tak, znaczy wiesz co, to jest też ciekawe, ponieważ moja mama, zresztą fantastyczna kobieta, powerhouse, powtarzała mi całe moje życie, uwierzyć w siebie to połowa sukcesu. I na początku mnie to trochę irytowało, tak? Bo ja mam takiego syndrom zdolnego dziecka, więc ja się nie będę uczyć, bo wszystko mi przychodzi naturalnie. Jasne. Ale potem jak mi nie przyjdzie, to dlatego, że się nie uczyłam, tak? Więc Zawsze masz wymówkę. tak, i moja mama zawsze mówiła, okej, rozumiem, będziesz się uczyć, ale do tego jeszcze uwierzyć w siebie, że możesz, to jest połowa sukcesu. I za tą wiarą, jakby za tym uwierzeniem w siebie, szło to, że ja faktycznie może postudiowałam trochę więcej, tak? Przyuczyłam się do czegoś, coś zrobiłam. I potem jakby to się przeniosło na dorosłe życie, gdzie uwierzyć w siebie jest faktycznie połową tej ścieżki, do której dążysz, tak? Bo jeżeli w siebie nie wierzysz, Tak. to jakby jest wibracja, którą odbierają ludzie dookoła ciebie. Tak, A zdecydowanie. jeżeli wierzysz w siebie, to jest wibracja, którą też ludzie odbierają, mówią, tak, faktycznie, to jest ta dziewczyna, tak? Tak. Idealna do tego stanowiska, do tego miejsca, do tej nagrody, do tego marzenia. O tak. Tak. Chociaż też trzeba być tutaj ostrożnym, bo jakby my wiemy, o co chodzi, ale to zawsze musi być też podparte pewną pokorą i pewną chęcią nauki, przyjmowania informacji zwrotnej i jakby patrzenia na siebie też troszeczkę takim krytycznym okiem, bo można być takim pewnym siebie na zasadzie aroganckim wręcz tak. i to nie o to tutaj chodzi, nie? Nie. Ja myślę, że dlatego to uwierzyć w siebie to połowa sukcesu, dlatego że ta druga połowa to taki reality check też Okej. trochę, tak? Tak, to jest tak fajne, co I to właśnie, o czym też rozmawiałyśmy wcześniej, że fajnie mieć taki wybiórczy słuch, na zasadzie, że nie słyszysz negatywnych rzeczy, ale może inaczej. Do tego nie słyszysz negatywnych rzeczy, nie przyjmujesz negatywnych rzeczy, które nie są prawdziwe. Czyli ja zawsze bardzo chętnie wysłucham, jaki jest feedback. I ja to sobie jakby przerobię w głowie, czy to ma sens. Czy ja faktycznie tak zrobiłam, czy to się zadziało. Bo w tym może być prawda, tak? I to jest niesamowicie wartościowy jakby komunikat zwrotny dla mnie, bo ja się przez to nauczę. Jeżeli to jest tylko i wyłącznie czyjaś opinia i nie jest podparte żadną rzeczywistością, to ja to zupełnie ignoruję i idę dalej, dlatego że ja mam w głowie pewną wizję. A jeżeli jakby ten komunikat zwrotny da mi coś takiego, że ja sobie pomyślę, okej, faktycznie, może ja przegięłam. Albo może jeszcze coś muszę zrobić. Albo może to nie w tym kierunku. Ja wrócę i to sobie jakby przedefiniuję. Tak. A powiedziałaś, że mama mówiła ci, że uwierzyć w siebie to połowa sukcesu. Czy pamiętasz coś, co na przykład powtarzał ci tata? Tak, mój tata jest bardzo specyficznym mężczyzną, myślę, że w kanonie polskim, ponieważ mój tata uwielbia kobiety. Uwielbia swoją żonę, co dla mnie było fenomenalnym wzorcem, ale też uwielbia moją siostrę i mnie i zawsze nas bardzo wspierał. I ja pamiętam, kiedyś buntowałam się a propos tego, że jest powiedzmy jakiś taki szklany sufit i że mężczyźni mają to, a ja chcę i się nie dzieje. To były jakieś takie minimalne sprawy jeszcze wtedy, ale tata mówił, wiesz co, jeżeli chcesz być jak mężczyźni, to brakuje ci ambicji. I to mi dało do myślenia, że ja nie muszę być jak ktoś inny, tak? Ja wytyczam swoją ścieżkę, ja jestem sama sobą, jestem wyjątkowa, jestem unikalna. Nie wszyscy muszą mnie kochać, ale jakby ja szanuję swoją autentyczność. Tak, piękne. I to też jest fajne, tak? Że to jest taki model mężczyzny, który po pierwsze jest niesamowity dla mojej mamy, czyli dla mnie jest to pewien wzorzec, którego ja oczekuję i miałam szczęście wychować się w takim modelu, ale z drugiej strony też jakby dawał mi takie wytyczne, które pokazywały mi, że on nie myśli o mnie mniej niż na przykład gdybym była chłopcem. Tak.
tak. Jasne. I to było fantastyczne. I wiem, że ty miałaś podobnie. Tak, ja miałam podobnie. Ja się dopiero dowiedziałam o tym, że jest szklany sufit i że są różnice pomiędzy dziewczynkami i chłopcami, jak zaczęłam pracę. Ja wcześniej nie miałam Zapuka pojęcia, że jest jakaś rzeczywistość. różnica. Nie Tak. miałam pojęcia, czy w sporcie, czy w olimpiadach matematycznych, fizycznych, zawsze jakby na równi startowałam, wiesz. Ja nie miałam pojęcia, że są po prostu jakieś różnice pomiędzy chłopakami a dziewczynami. I praca mi pokazała, że no Jednak są. jednak przy wódeczce pewnego rodzaju żarty są, może biznes załatwia się trochę lepiej niż inaczej. I to jest Tak. troszkę przykre. Ale wiesz co, włożę trochę kij w mrowisko i nawiążę do tego, co powiedziałaś, czyli że twój tata był specyficzny, jeżeli chodzi o taki kanon mężczyzn w Polsce, bo uwielbiał kobiety. I dlaczego tak jest? Jak myślisz, dlaczego tak jest, że w Polsce jednak tak często mężczyźni jakby, nie wiem, czy jakby tak konkurują, czy chcą umniejszyć kobietom, bo jeszcze troszeczkę tak jest. I ja w ogóle też a propos tego, jeżeli ktoś myśli inaczej, to bardzo proszę o komentarze w tej sprawie, bo jeżeli uważacie, że polscy mężczyźni uwielbiają kobiety, to poproszę o komentarze. Wiesz co, często się zdarzało w Polsce, że ktoś mówił mi, że ja jestem za głośna, że za dużo szefuję. I jakby wyjaśnijmy też sobie, ja wyjechałam dosyć wcześnie, więc to są takie rzeczy, które mówi się młodym dziewczynom, tak, albo małym dzieciom. Że ja za dużo się rządzę, że za dużo się pokazuje. Ja też jestem, wiesz, taką osobą, która zawsze siedzi w pierwszym rzędzie, tak? Dlatego, że ja chcę mieć najlepszy widok. Tak, ja też. Tak, Ja też dokładnie. tak mam. Więc okazało się, że ja zawsze byłam za bardzo. Tak. Tylko, że jakby porównaniem było to, że ja chcę, a ktoś inny miał problem z jakby realizacją tego, że chce, tak? I bardzo często te komunikaty były od mężczyzn, od chłopaków, od nauczycieli, że ja powinnam siedzieć, że powinnam się nie odzywać, że nie powinnam się kłócić, że to jest na przykład, że to jest takie niekobiece. I to było specyficzne. Dla mnie to było szokujące, dlatego że u mnie w domu mój głos jest równy z głosem na przykład mojego brata stryjecznego, tak? Czy mojego kuzyna, czy kogokolwiek. Głos mojej mamy jest taki sam jak głos mojego taty. Moi rodzice podejmują decyzje w partnerstwie. Tak. Właściwie mieli nawet takie powwow kiedyś. Wiesz, jak była bardzo ważna decyzja rodzinna, to oni siedzieli razem, rozmawiali o tym, a potem, jeżeli to dotyczyło wszystkich nas, to wołali moją siostrę i mnie. I to było niesamowite, tak? Że nasze głosy się liczą. I ja jestem wychowana w przekonaniu, że mój głos się liczy. A jak zdarza mi się czasem też teraz biznesowo pokazać w Polsce przy okazji jakiegoś spotkania, to bardzo często widzę, że kobiety są uciszane. Albo wręcz, jeżeli nawet wyrażają jakąś taką opinię silną, to przepraszają za tę opinię. Tak. To jest niesamowite. Tak, albo silna opinia kobiety często jest zbywana pobłażliwym uśmiechem. Tak. I nie tylko mężczyzn, często również kobiet. Tak, znaczy, wiesz, nikt mi nigdy nie powiedziało na świecie na przykład, że ja mam zły humor, bo powiedzmy mam menstruację albo PMS-uję. Nigdy. A w Polsce jak najbardziej. No właśnie. No właśnie, to jak? Za granicą to jest inaczej? Dla mnie zdecydowanie inaczej. Zdecydowanie inaczej. We wstępie powiedziałam o tych językach, bo też miałyśmy taką rozmowę, że co język, to trochę jakby inna osobowość. Z czego to może wynikać? Tak. I jakbyś mogła to rozwinąć? Wiesz co, kulturowo, czyli każdy język identyfikuje też bardzo często, jakie mamy kanony kultury, tak? I jaki mamy model i jakie wartości w tym języku są wyrażane. I na przykład ja mówię w kilku językach, tak? Ja mówię oczywiście po polsku, po angielsku, mówię też po rosyjsku, mówię po włosku, po hiszpańsku, mam dosyć komunikacyjny arabski i też wyłapuję kilka innych języków po drodze, ponieważ uwielbiam języki. Dla mnie języki są jak muzyka. Więc po angielsku jestem taka bardzo neutralna, bardzo specyficzna, tak? Taka właściwie rzeczowa też, ale mam też duże poczucie na przykład sarkazmu po angielsku. Po hiszpańsku, co mówi mój szef, który jest Hiszpanem, mówię w ogóle niezwykle tak słodko i fajnie i dlatego że mój hiszpański na początku był jakby mówiony do ludzi, których kocham.
tak? Więc to też definiuje jakby, jak się tam wyrażam. Po polsku, z tego co też jakby mówi mój szef, który mnie słucha, rozmawiającą w kilku językach, jestem niezwykle silna, wręcz on to odbiera jako takie... I ja myślę, że to też wynika z tego, że ja podświadomie gdzieś po polsku mam wrażenie, że ja nie mogę dać znać, że ja jestem neutralna, tak? Bo neutralność w Polsce oznacza słabość. Tak, tak. W Polsce troszeczkę tak jest chyba, że chociaż, no nie wiem, bo ja tak naprawdę mam doświadczenie, wiesz, pracy tutaj i w Polsce i tutaj rzeczywiście nie boję się pytać, jak nie wiem. Wręcz komunikuję to, że nie wiem. Tak. Bardzo otwarcie. A rzeczywiście chyba w Polsce tak jest, że szczególnie kobieta nie ma prawa nie wiedzieć. Kobieta musi wiedzieć na 120%, bo jeżeli nie wie, to w innej rozmowie powiedziałyśmy, że takim marzeniem jest, żeby było tyle samo niekompetentnych kobiet, ilu niekompetentnych mężczyzn w biznesie. Tak, a kobiety są z reguły fenomenalnie kompetentne, tylko im Tak. się wydaje, że nie są. Tak, więc to też jest jakby, a to też chyba na całym świecie, to akurat nie tylko Polska, ale na całym świecie jest tak, że kobiety zawsze muszą być perfekcyjne, że im się wydaje, że one muszą mieć 100% na przykład tych wszystkich umiejętności na stanowisko, na które aplikują, a mężczyźni aplikują jak mają 60. Tak, I to tak, są tak. jakby też statystyki ze Stanów, prawda? Tak. Więc zupełnie inaczej. Ale tak, faktycznie mamy inną osobowość w różnych językach. Tak. I to jest fenomenalne, że każda ta osobowość jest prawdziwa. Dla mnie na przykład, każda z tych Emilii, która mówi po hiszpańsku, czy po włosku, czy po arabsku, czy po angielsku, czy po polsku, czy po rosyjsku nawet, każda z tych Emilii jest prawdziwa. Tak. I ja nie mam problemu z identyfikacją, że ja jestem taka, a już taka nie jestem. Mnie jest mnóstwo. No właśnie. No właśnie. A jaka jesteś po arabsku? Ciekawa. Okej. Ja jestem niezwykle otwarta. To też jest ciekawe, bo mój arabski jest mieszanką wszelkiego rodzaju dialektów, tak? Czyli ja mieszkałam w Kuwejcie, ale też jakby wyjeżdżam dużo do Arabii Saudyjskiej, do Bahrajnu. Moi znajomi są z Egiptu, z Syrii, z Libanu, z Jordanii. I każdy z tych dialektów ma odrobinkę inny akcent i też różne słownictwo. I ja faktycznie mówię takim Frankensteinem arabskim, gdzie bardzo często jedno słowo jest z jednego dialektu, a drugie już jest z drugiego. I to dla Arabów, to mówią mi moi znajomi oczywiście, że to jest niesamowite, że im się wydaje, że ja jestem taka multikulti właściwie, tak? Że ja jestem otwarta na wszystko, co arabskie i zbieram to jak magnes. Okej. I mam wrażenie, że też dobór moich słów, tak? Że na przykład jedno z moich ulubionych słów po arabsku to hakawati. A hakawati to taki bard, taki opowiadacz historii. I ja wybieram słowa na przykład z języka, które dla mnie coś znaczą, ale które znaczą więcej, tak? Czyli jedno słowo opowiada ci całą historię. Hakawati jest właśnie takim słowem. O wow, i to właśnie teraz robimy. Tak, jesteśmy właśnie hakawati. Jesteśmy hakałati. Cudownie. Dziękuję. To fajnie się dowiedzieć czegoś takiego, bo rzeczywiście ten storytelling i te historie są i będą ważne jeszcze bardziej no, w tych czasach. Teraz już, wiesz, to będzie jakby opowiadało o rzeczywistości i o kompetencjach też bardzo, bardzo często. No tak, też niesamowite, że to robisz, dlatego że my przestajemy ze sobą rozmawiać jako rodziny wielopokoleniowe, prawda? Kiedyś, ja pamiętam, ja słuchałam opowieści moich dziadków, mojej babci, potem jakby moich rodziców, moich wujków, cioć i te wszystkie ich historie gdzieś siedzą mi w głowie, tak? Ja je zbieram. Tak. Moja córka w tej chwili nie do końca ma już szansę jakby wysłuchać takich historii. My nie jesteśmy już razem tak, jak byliśmy kiedyś. Nawet jeżeli mamy jakieś takie rodzinne jakby rodzinny obiad czy kolację też czasem. I to ja mówię tutaj, tak, w tej chwili w Dubaju. Tak, bo ty masz to szczęście jako jedna z nielicznych, że twoja teściowa i teść i rodzina twojego męża, Tak. który jest Emiratczykiem, tutaj mieszkają. Jesteśmy tu wszyscy, tak, czyli No jest właśnie, są moi teściowie, są moje dwie szwagierki, tak, czyli siostry mojego męża. Jesteśmy wszyscy, mieszkamy bardzo blisko siebie, mieszkamy właściwie na jednym osiedlu. I to jest też fajne, tak, że jest taka mała wioska, ale wiesz, kiedy spotykamy się razem, a jest nas 20 kilka osób, to i tak część siedzi na telefonach i wchodzi wiesz, na Instagram na przykład, tak, więc już te historie są wyłapywane przez tych, którzy chcą słuchać, a nie przez wszystkich, czyli dużo tracą te nowe pokolenia. I podcasty myślę, że zastąpią takie snucie historii, takie opowieści przy ognisku, może jak kiedyś.
Być może. Ja też często słyszę, że ten podcast trochę to jest tak, że ludzie czują się jakby siedzieli na kanapie z koleżankami, piły herbatkę i były częścią tych rozmów. Czy też pokrzywe? Czy też dzisiaj pijemy pokrzywę, tak. Jest mi niezmiernie miło z tego powodu, ale właśnie ten podcast powstał też dlatego, że mi było mało tych rozmów. Mam wrażenie, że pędzimy cały czas i ja spotykam tyle niezwykle ciekawych osób i nie ma czasu, żeby usiąść, tak wiesz, na te 2 godziny bez żadnych dystraktorów, bez telefonu, który musi być wyłączony, wiesz, i po prostu posiedzieć i powyciągać z tej rozmówczyni takie mięso. Wszystko. No właśnie, to co chcę w określonym, wiesz, limicie czasowym. No dobrze, może porozmawiajmy, albo nie, jeszcze wróćmy do tego, no nie powiedziałyśmy o tym, jak ty wyjechałaś z tej Polski. Tak. To była bardzo długa dygresja. To była bardzo długa dygresja. To też jest takie, wiesz, storytelling, tak? To też jest takie hakałati trochę. Więc wróćmy do tego, więc ja pracowałam w Warnerze, potem pracowałam też przez chwilę w Deu, a potem przyszłam do Nokii, do komórek, tak? I to w ogóle niesamowite, czyli początek kariery taki, gdzie wiesz, komórki były jakby hitem rynkowym wtedy. Mieliśmy ogromne budżety, robiliśmy fenomenalne rzeczy, product placement we wszystkich filmach, zresztą tak poznałam Team Nokii, dlatego że ja byłam w Warnerze. Mieliśmy product placement w Matrixie, gdzie był Nokia, czyli to mówi, ile ja mam lat w tej chwili, wiesz, bo to był pierwszy Matrix. I ja poznałam Team Nokii, który był fajny i oni poznali też mnie i potem jakby do mnie zadzwonili później, czy ja nie chciałabym dołączyć do ich teamu i to było niesamowite. Super. I wtedy już w Warnerze pracowałaś w komunikacji i do Nokii też przeszłaś do komunikacji, tak? Tak. Przyszłam do komunikacji, do marketingu, zajmowałam się też CSR-em. Okej. Czyli to Corporate Social Responsibility, takie ze strony biznesowej. My robiliśmy dużo soft skillsów, czyli jakby moja psychologia też trochę w to weszła. I ja jakby byłam liderem takiego programu Make a Connection. Z Make a Connection wyjeżdżałam bardzo dużo. Wyjeżdżam też dużo nokiowo-zawodowo, czyli po całym świecie. A w międzyczasie byłam wolontariuszem takim stacjonarnym trochę Polskiej Akcji Humanitarnej. I Paweł Kudziak, który był naszym... Pozdrawiamy Pawła bardzo serdecznie, tak? Tam jest kamera Pawła. Paweł Kudziak, który jest fantastycznym gościem, który był wtedy szefem naszych misji zagranicznych, w pewnym momencie powiedział do mnie: Emi, słuchaj, ty masz tyle umiejętności z każdej strony. Dlaczego ty nie pojedziesz na przykład na misję? Ja myślałam, Paweł, wiesz, to tyle miesięcy, ja nie dam rady, ja pracuję. Więc powiedział, nie, to będą 3 miesiące. Jest okej. I ja poszłam do mojego szefa i zapytałam, czy on mi da urlop taki wolontariacki na 3 miesiące. I faktycznie, ja wyjechałam na 4. Bo miałam 3 miesiące urlopu wolontariackiego i wzięłam sobie 1 urlop, jakby 1 miesiąc urlopu mojego i wyjechałam na Sri Lankę. To było po tsunami, czyli po tym strasznym azjatyckim tsunami. Tak. I tam mi się przewartościowało dużo rzeczy. Naprawdę dużo. Czyli jakby byłam takim dzieckiem korporacji do tamtego momentu. Dużo wyjazdów, wiesz, 5-gwiazdkowe hotele. Dla kogoś tak młodego to naprawdę jest niesamowite, tak? I może nigdy nie byłam snobem, ale już miałam wrażenie, że już osiągnęłam tyle. A Sri Lanka mi pokazała tak naprawdę, że nieważne co masz, bo jakby życie składa się z takich najważniejszych filarów, w którym jest, wiesz, ludzie, których kochasz, bezpieczeństwo, dach nad głową, tak, dostęp do wody pitnej. I to było mega przewartościowujące. Jakby taką filozofię życiową, tak? I to było fenomenalne, bo ja mogłabym pójść w taką niefajną stronę już potem, tak? Wypalić się w korporacji, gdzieś potem być taką strasznie cyniczną, a mnie to obudziło, ja stwierdziłam, nie, ja już robię reset tego wszystkiego. Okej. I po Sri Lance pojechałam do Kuwejtu i przyjechałam do Kuwejtu i to, wiesz, ja się zakochałam w Kuwejcie. Przepraszam, nadal miałaś ten urlop w pracy? Nie, tak? nie, to już było potem praca. Okay. To już było tak, po. I ja się zakochałam w Kuwejcie. No to jest niesamowite, bo Kuwejt nadal kojarzy się z takim, wiesz, że tam tak ciężko wyjechać. Nie wiem, czy są wizy teraz turystyczne. Teraz już są wizy turystyczne, ale wtedy nie było. Były tylko wizy biznesowe. I właśnie kiedy ja usłyszałam, że tam jest projekt 6-tygodniowy, to był projekt 6 tygodni w Kuwejcie, że pomyślałam, że to jest niesamowita akcja, bo ja dostanę tą wizę biznesową, pojadę i przy okazji zobaczę kraj, który normalnie nie mam dostępu do którego, prawda? Więc taki typowy antropolog się we mnie odezwał i stwierdziłam, tak, to jest, wiesz, to jest moja noga w drzwi. No i teraz bardzo klasyczne pytanie. Nie bałaś się? Nie.
Nie? Mama cię nie zatrzymała? Nie. Ja myślę, że moi rodzice mieli jakieś oczywiście obawy i tak dalej. Szczególnie, że my Kuwait znamy też z czasów jakby burzy piaskowej, tak? Więc to wtedy było raczej hardkorowo. Ale nie, wyjechałam. Wiesz, ja nawet nie pamiętam, czy były jakieś takie głośne komentarze a propos mojego wyjazdu. Ja myślę, że moi rodzice po prostu stwierdzili, nie, no to jest Emi. Wiesz, tyle. dziewczyna 20 parę lat, Kuwait bez internetu, bez komórek, tak jak dzisiaj, no troszeczkę świat inaczej wyglądał wtedy. Tak, znaczy wiesz co, komórki były, ale faktycznie było inaczej. Ja myślę, No wiesz, że no, to ale jest... nie było WhatsAppa, No nie ani było WhatsAppa, nie, wideokoli, trzeba było no. dzwonić do domu, tak. Trzeba było religijnie dzwonić do domu. tak. I powiedzieć moim rodzicom, że jestem. Ja też, wiesz, miałam taki protokół bezpieczeństwa na Sri Lance, czyli ja wysyłałam co 2 dni wiadomość do moich rodziców, że wszystko jest okej, ponieważ ja byłam tam, gdzie były tamilskie tygrysy, czyli ta organizacja terrorystyczna w tamtych czasach, też wolnościowa, której już nie ma, ale wtedy była dosyć jakby prężna w tych regionach, gdzie my byliśmy. I tam były wybuchy, tam były ataki, tam były jakby, wiesz, tam byli no, terroryści samobójcy, tak? Więc to się działało. I ja wysłałam taki SMS do moich rodziców, że jest okej, nic mi nie jest, wszystko dobrze. Moja mama pewnie bardziej się bała o malarię, mój tata bardziej o terrorystów, ale było okej. I ja to potem robiłam tak samo w Kuwejcie, czyli ja wysyłałam moim rodzicom co 2 dni, powiedzmy, czy to 3 dni SMS-y, że jest wszystko okej, że jest dobrze, że jest okej. Ale wiesz, ja też mam to, co twoi rodzice ci dali, tak? Czyli kredyt zaufania. Czyli moi rodzice wiedzą, że ja byłam w miarę racjonalna, że nie robię głupich rzeczy, że jeżeli coś się stanie, to będzie to wypadek, ale nad tym nie ma kontroli. Tak. A co jest w mojej kontroli, będzie raczej okej, tak? Czyli ja to sobie po prostu rozłożę na czynniki pierwsze i zadbam o siebie. O tak, to jest takie, ja o siebie zadbam. I Tak. to jest w każdej stronie, czyli ja mam bardzo silną potrzebę dbania o siebie. Dbania o moje zdrowie fizyczne, moje zdrowie psychiczne, emocjonalne, wiesz, kulturowe, o moje marzenia, czyli ja śmiałam się kiedyś, że jestem takim zdrowym egocentrykiem. I że ja oczywiście kocham moją rodzinę i dla mojego dziecka, czy dla mojego męża, dla moich rodziców, siostry i tak dalej zrobię niesamowite rzeczy, tak? Ale ja w tym cały czas mam siebie. Czyli ja bardzo uważam na to, jak mi jest. Tak. A my też bardzo często o sobie zapominamy, tak? Jako kobiety Oj, szczególnie. bardzo często, bardzo często. I pomimo tego, że wiesz, ja też większość życia w Polsce słyszałam, szczególnie jak już byłam, wiesz, dorosła i pracowałam, że jestem za bardzo, za głośna, za dużo, za to, Za. tamto. Cały czas byłam Coś za. było za... Tak. I w pewnym momencie czułam się jak w klatce i bardzo chciałam wyjechać, ale wiedziałam, że moja mama jakby jest tak, no, martwi się o mnie, ale też ona nie lata, bo ona boi się latać samolotem. No i jakby nie chciałam wyjechać na długo, daleko. No i w pewnym momencie ona mi zadała pytanie, słuchaj, Emilka, co sprawiłoby, że byłabyś teraz szczęśliwa? I ja mówię, chciałabym się wyprowadzić z Polski. I ona mówi, jedź, ja ciebie proszę, jedź, spełniaj marzenia. Wiesz, i ona mnie wręcz wypchnęła. Jestem jej do dzisiaj wdzięczna. Rozmawiałyśmy o tym właśnie teraz ostatnio, jak się widziałyśmy. Bo oczywiście tata to nie zawsze pchał, wiesz, jedź, zwiedzaj, podróżuj, zdobywaj świat, w ogóle nie ma limitów. Jakby, Co jeszcze tutaj wiesz, robisz, tak? Rób co chcesz, jakby my jesteśmy zawsze, będziemy cię wspierać, ale mama była zawsze taka ostrożna. No i powiem ci, że to jedno zdanie sprawiło, że mnie się po prostu tyle rzeczy nagle w głowie, wiesz, pozmieniało, bo ja sobie pomyślałam, ja tak bardzo martwię się o nią, ale ona, wiesz, ona potrafi sobie z tym poradzić i ona chce mojego szczęścia i to nie jest tak, że ja się o nią nie troszczę albo nie obchodzi mnie jej zdanie, tylko to jest bez sensu, bo to jest, ja siebie ograniczam, jestem nieszczęśliwa i ona też przez to jest nieszczęśliwa. Tak, nie? tak, a ona sobie z tym poradzi, tak? Tak jak powiedziałaś. Tak, jak Czy wiesz, najbardziej. ja też mam teraz małą córkę, tak? Moja córka ma w tej chwili 6,5 roku. I ja dużo też myślę o tym, coś się na przykład fajnie zadziało w moim wychowaniu, co ja mogę przełożyć na następne pokolenia, a na co powinnam uważać. Tak. I kiedyś, ja nawet nie pamiętam skąd to jest, ale jest takie stwierdzenie, że rodzice czy też dom i twoje wychowanie takie wczesne powinny ci dać 2 rzeczy. Korzenie i skrzydła. Ale ładna. I korzenie po to, żeby wiedzieć, wiesz, skąd jesteś, co za tobą stoi, czyli ci wszyscy twoi przodkowie, twoja historia, tak? My jesteśmy jakby wynikiem tych pokoleń, które były przed nami.
i należy to szanować, należy to znać. Też, ja Tak. też jestem za tym, żeby być tego świadomym, skąd my jesteśmy, skąd przyszliśmy. Ale skrzydła, żeby nie zatrzymać się tylko na tym, że my jesteśmy w miejscu i mamy spełniać ludzkie oczekiwania. My mamy skrzydła. Mamy Tak. swoje rzeczy, swoje marzenia, swoje życie. Tak, i oczywiście każdy jest inny, ale mnie się wydaje, że takie, wiesz, ograniczenia w kierunku dzieci jakby nie skutkują tym, że one będą wierne nam i wiesz, i przyjeżdżać, dbać o nas i tak dalej. Tylko Kto to ci trochę... poda szklankę wody na No starość? właśnie, tylko to trochę odwrotnie. A wiesz, a jak dasz im Tak. możliwość wyfrunięcia i rozwarcia tych skrzydeł, to one mogą same podjąć decyzję, że chcą wracać. Wrócić, tak. I to szanować. Natomiast to jest bardzo ważne, to co powiedziałaś, to żeby znać te swoje korzenie i swoje historie i to, że ten storytelling i opowiadanie historii zamiera, to no, ja do tego doszłam dosyć chyba późno, wydaje mi się, bo już moi dwaj dziadkowie i jedna babcia nie żyją. I tą babcię, która została, teraz cały czas wypytuję, ona już teraz mniej pamięta, ale jakby cały czas ją pytam i żałuję, że wcześniej nie pytałam. Że miałam tyle niecierpliwości w sobie, że nie chciało mi się słuchać tych babci i tych dziadków, tylko cały czas biegałam i cały czas, wiesz, coś nowego. I dzisiaj widzę, jak to było, jak teraz tego potrzebuję, jak to jest bardzo ważne. I uwielbiam te historie i wiesz, gdzieś tam kopię i dowiaduję się, ale no już tak wiele, na przykład bardzo żałuję, mój dziadek od strony taty nauczył mnie mnóstwa piosenek. Po prostu cały czas śpiewaliśmy, cały czas on grał i śpiewał ze mną, nauczył mnie tylu piosenek i ja nie pamiętam żadnej dzisiaj. Wiesz, i starałam się z tatą i z mamą przypomnieć te piosenki, oni też nie pamiętają. Nie. Ale wiesz, gwarantuję ci, że jeżeli ta piosenka gdzieś zabrzmi, to będziesz ją pamiętać. To będę ją pamiętać. Tam, tak, to na gdzieś jest w pewno. twojej pamięci naprawdę No, no właśnie. schowane, tylko do tego trzeba klucza, prawda, żeby to otworzyć. Tak. Kochana, no jaki jest ten Kuwejt, jaki on był wtedy? Co cię tam zaskoczyło albo wiesz, rozczarowało? Wiesz co, zaskakiwało mnie mnóstwo rzeczy, ale to też dlatego, że ja wchodzę do każdego kraju, w którym mieszkam, czy też do którego przyjeżdżam, z taką zupełną otwartością. Ja nie mam oczekiwań. Tak? Ja wchodzę i obserwuję i wiesz, po prostu biorę to w sobie tak jak gąbka, chłonę wszystko. I to było niesamowite. Historie, które mi opowiadano o Kuwejcie, były niefajne. Tak? Że Kuwejt jest niefajny dla ekspatów, że jest trudny. Dla mnie było zupełnie odwrotnie. Ja Kuwejt uwielbiam. Mam wielu przyjaciół Kuwejczyków i dziewczyny, i chłopaków. I ja też miałam duże szczęście, bo zostałam, powiedzmy tak, kulturowo zaadoptowana przez rodzinę kuwejską, która zapraszała mnie co weekend na przykład do siebie na pustynię. Oni mają takie kempingi jakby własne, czyli takie domki kempingowe, że też to nie są domki, to są namioty, namioty kempingowe na pustyni, gdzie grali w minigolfa, palili ognisko, grali w karty i to było wielopokoleniowe, czyli tam byli pradziadkowie, dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuczęta i prawnuczęta. I to było niesamowite. Ja byłam częścią całego takiego jakby, ja na to mówię plemię, tak, ale to była jedna rodzina i oni pokazywali mi wszystko. Wiesz, zapraszali mnie na swoje wesela, na wszelkiego rodzaju zwyczaje, tradycje. Jak to się stało, że oni cię tak wzięli pod swoje skrzydła? Wiesz co, przez pracę, czyli dziadek tej rodziny był doradcą u jednej z firm, z którą ja współpracowałam i my się spotkaliśmy przy okazji Okej. czegoś. A co ty tam robiłaś? Marketing i komunikację. My otwieraliśmy biuro. Okej. I Ale to była polska akcja humanitarna? Nie, czy nie, było to coś już była innego? Nokia. To już A, była potem, Nokia tak, znowu, tak, to już była okej. potem Nokia. I otwieraliśmy tam biuro i on był właśnie doradcą Rady Nadzorczej, operatora. I on mnie zapytał tak standardowo, a jak ci się podoba Kuwejt? I myślę, że oczekiwał takiego, jest okej, tak? A ja stwierdziłam, że uwielbiam, jest fantastyczny, niesamowity dla mnie, tylko mi brakuje takiego kuwejskiego domostwa, tak? Że ja tego nie widzę, ja tylko widzę to, co jest dostępne publicznie. I on powiedział, okej, to ja powiem mojej córce, żeby do ciebie zadzwoniła. I faktycznie jego córka zadzwoniła do mnie i powiedziała, przyjeżdżaj, jedziemy na łódkę, jedziemy łowić ryby. I oni mieli taki ogromny statek, taki dał arabski, gdzie byli wszyscy właśnie, dwie żony właściwie. Tak, to też było ciekawe, tak? Bo masz otwartość na takie rzeczy, które są dla ciebie zupełnie
dziwne, tak? Dla nas poligamia jest nietypowa. Tak. Nawet jeżeli jesteś antropologiem kulturowym, to gdzieś podświadomie masz coś takiego, że to są dwie żony jednocześnie. I one ze sobą bardzo fajnie zresztą były. Więc to są... Ale one miały, przepraszam, osobne domy, czy w jednym domu Wiesz mieszkały co, we w dwie? tej Jak to rodzinie było? akurat one miały osobne skrzydła. Aha. Czyli to była taka dosyć zamożna rodzina kuwejcka i to był ogromny dom i jedna żona była w lewym skrzydle, a druga żona była w prawym skrzydle. A to często jeszcze się spotyka? Dosyć. Tak? To nie jest aż tak częste, ponieważ jakby ekonomiczna sytuacja nie pozwala, czyli każda żona musi mieć identyczne warunki, tak? Czyli jeżeli jedna ma dom, to druga, jedna ma samochód, to i druga. Więc teraz nie do końca jest to zawsze możliwe. Poza tym też kobiety, niektóre są z tym okej, niektóre nie są. Ale to się cały czas zdarza, szczególnie jakby w krajach tutaj Półwyspu Arabskiego. No tak, no, trzeba to ekonomicznie być do tego przygotowanym, tym bardziej, że chyba w islamie jest tak, że mąż musi żonę wspierać, prawda? Ona musi mieć też swoje własne pieniądze, ale po rozwodzie, szczególnie jak mają dzieci, to on jej musi płacić jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Tak, czyli ona jest zawsze chroniona. Ona jest zawsze chroniona. Ale też jakby, to jest bardzo ciekawe, bo tutaj kobiety dostają pieniądze dostają, jeżeli są zaręczone, to jest taki jakby podarunek. Potem ślub to swoją drogą, tak, ale ona masz też własną część, powiedzmy. Potem, kiedy urodzi dziecko, dostaje kieszonkowe, to jest złe stwierdzenie właściwie, to też jest jakby mój mentalny nawyk, ale dostaje pensję, tak? Czyli tu jest tak, że kobieta, która pracuje, ma swoją pensję oczywiście, ale ona też dostaje jakby wtedy takie kieszonkowe od męża, a jeżeli nie pracuje, to dostaje pensję za zarządzanie domem. Ona jest właściwie, nie wiesz, Chief Operating Officer tego domu. Co jakby w wielu zachodnich kulturach się nie zdarza. Tak, żona, która nie pracuje, jest tanią siłą roboczą. No jest tak naprawdę zakładnikiem ekonomicznym, bardzo często. Zakładnikiem ekonomicznym. Bardzo często. Bardzo ładne stwierdzenie. Oczywiście w zależności od tego, jakie są relacje, ale bardzo często tak to niestety wygląda. Tak. I zostaje z niczym po rozwodzie na przykład. Tak, znaczy jakby wyjmijmy od tego emocje, tak? Jeżeli wyjmiemy emocje i miłość i szacunek, to ekonomicznie jest to bardzo nierówne. Tak, jest to bardzo... Tak. No dobrze, no ale dostają te pieniądze, ale czy mają wolność? Czy one mogą o sobie decydować? Filozoficzne pytanie. Czy my jesteśmy wolni? No wiesz, no ale to jest taki stereotyp, który się ciągle pojawia, więc chciałabym o tym powiedzieć. Bo Czy mają wolność swoją, tak osobistą? Tak, czy mogą gdzieś wyjechać, jeśli chcą, czy mogą spotkać się z kim chcą, czy mogą iść do pracy wtedy, kiedy chcą, czy wiesz, czy muszą pytać o zgodę? Bo to kulturowo to chyba trochę tak jest. Wiesz co, to też jest specyficzne, dlatego że każda rodzina jest inna. Więc jak masz takie bardzo tradycyjne rodziny, to może jest to pytanie o zgodę, ale ono jest, myślę, bardziej z szacunku niż z lęku. I to by było raczej, jeśli chodzi o ojców, nie o mężów. Z mężów, wszystkie moje koleżanki emiratki nie proszą o zgodę. One rozmawiają z mężem, czy to jest możliwe. Na przykład moja koleżanka właśnie wróciła z festiwalu rave, house rave w Tajlandii. Była tam przez tydzień ze swoimi znajomymi, którzy uwielbiają tę samą muzykę. I jej mąż jest w domu, zajmuje się jakby dziećmi, wozi je do szkoły, przywozi je ze szkoły i dla niego jest to zupełnie normalne, że ona wyjedzie na tydzień, dlatego że on nie lubi muzyki house, a ona lubi. Okej. Więc te koleżanki, które mam, są w takich związkach raczej partnerskich, tak? I one jakby w tym jest duża komunikacja też, tak, że oni ze sobą dużo rozmawiają. I jakby nie zdarzyło się, że któraś z nich powiedziała mi kiedyś, wiesz co, nie mogę tego zrobić, bo on się nie zgadza. To mi się nie zdarzyło. Usłyszałam to kiedyś w Kuwejcie od koleżanki, która powiedziała, nie mogę wyjechać do Stanów studiować, bo mój tata się nie zgadza. Ale wtedy wyjechała do Anglii, bo dla niego to było bliżej. I to też nie wiadomo, dlaczego się nie zgodził na Stany. Tak, Być może dlatego, że studia w Stanach są Dokładnie. droższe po prostu. To też możliwe, albo jest za wiadomo. daleko, albo wiesz, bał się, tak? Bo jakby kwestia bezpieczeństwa też była ważna wtedy. Tak. Więc ta wolność osobista istnieje. I też jakby wiesz, wolność ekonomiczna istnieje, bo muzułmanki, czy też kobiety tutaj też na Półwyspie Arabskim, ale myślimy też o Egipcie, czy o Algierii, mają prawo do posiadania nieruchomości od ponad 1000 lat. A w Polsce wprowadziliśmy prawo nieruchomości dla kobiet chyba w 1921 roku. No tak.
Wiesz, we Francji w 30 chyba, czy 31. To jest niesamowite, że tutaj kobiety mają tysiąclecie więcej jakby doświadczenia z tym, że one zarządzają własnymi nieruchomościami, zarządzają własną kasą, zarządzają jakby swoją przyszłością finansową, tak, niezależnością finansową. I też są bardzo ściśle chronione przez prawo. Tak jak powiedziałaś, czyli jeżeli to małżeństwo się rozpadnie, a są dzieci, to mąż będzie wspierał te dzieci jeszcze więcej niż wspierał wcześniej. No tak. No tak, no to ciężko tak też generalizować, bo partnerskie związki są na Zachodzie też, ale też są związki, które są patologiczne, prawda? Więc ciężko tak naprawdę tutaj powiedzieć, że tak jest i koniec, kropka, bo to też Tak. zależy bardzo dużo od człowieka. Ale z tego, co mówisz, no to wygląda tak, że jeżeli te małżeństwa są poprawne i tam jest komunikacja, no to te kobiety mają prawa do decydowania o sobie. Jak najbardziej. Zresztą widzisz mnóstwo kobiet w świecie biznesu. Tak, zdecydowanie, tutaj bardzo dużo. Emiratek, wiesz, są przedsiębiorczynie, ale też zajmują bardzo wysokie stanowiska w firmach, w rządzie. Tak, jest ich połowa. Naprawdę? Powiedz o tym Czyli w rządzie więcej. premiera, czyli Sheikha Mohammeda, jest połowa kobiet. Około. To się oczywiście ciągle zmienia, to jest dosyć dynamiczna liczba, tak? Ale mniej więcej jest połowa. I on kiedyś... To był jakiś wywiad, w którym on został jakby zapytany tak dosyć agresywnie o opresję kobiet u siebie w kraju. I on odpowiedział na to, że on ma córki, które są wykształcone, które decydują o sobie, że u niego w pracy z kolei połowa jego rządu to kobiety. I na pytanie dlaczego odpowiedział, bo połowa mojego społeczeństwa to kobiety. Więc im się należy połowa głosu. Brawo. I to jest niesamowite, tak? I to pytanie jakby przekładając to na jakieś inne kraje jest zupełnie, odpowiedź na to jest zupełnie inna, tak? Tam będzie może 10% kobiet. Tak. Patrzmy na Kongres Amerykański, patrzmy też na nasz rząd. Jeśli chodzi o biznes, to mnóstwo CEO, COO, czyli cały ten CXO cabinet, to są kobiety. Wiele z nich w niesamowitych, fantastycznych korporacjach, ale też jak patrzysz historycznie, czyli trochę antropologiczno-historycznie, to pierwsza żona proroka Mohameda, czyli jakby założyciela islamu, tak, tego Khadidża, była bizneswoman. Ona była niezwykle bogata przez swojego ojca, który dał jej też swoje własne portfolio. Ona zarządzała we własnym portfolio. I jeżeli patrzysz na jakieś takie kroniki historyczne, to ona jakby była niezwykle szanowana za to, że miała fantastyczny biznesowy zmysł. I ona była jakby taką prekursorką tego, że w islamie w ogóle patrzy się na kobiety w biznesie bardzo takim łaskawym okiem. Może dlatego tutaj nam jest troszeczkę łatwiej, że tak powiem. I też jeżeli patrzysz na przykład na kraje arabskie, też z drugiej strony tak statystycznie, to kraje, które są najbogatsze, mają najwyższą ilość kobiet na wysokich stanowiskach. A kraje, które są w gorszej sytuacji ekonomicznej, z reguły jest mniej kobiet na wysokich stanowiskach. I jest to jakby już udowodnionym taką symulacją antropologiczno-ekonomiczną, że jeżeli dasz kobietom prawo do zarządzania jakby własnymi funduszami i kobiety mają prawo do zarządzania własnym ciałem, to wtedy kraj, społeczeństwo wznosi się. Tak? Jest niesamowity rozwój. Dokładnie, bo to nie o to chodzi, że my chcemy parytetów, że my chcemy, wiesz, my po prostu chcemy, żebyście nas traktowali tak samo, jeżeli chodzi o nasze umiejętności, o naszą wiedzę, o nasze kompetencje, żeby nie było głupich uśmieszków albo seksistowskich żartów. My tego nie chcemy. Tak. A jeżeli nie możemy jakby zmienić kultury osobistej, czy wiesz, takiej obyczajowości, no to domagamy się konkretów, to domagamy się tych parytetów. Oczywiście, To że tak. domagamy się równości płac. Musimy się domagać, bo inaczej po prostu tego nie ma. A tutaj okazuje się, są jeszcze takie sytuacje, że kobiety zarabiają mniej, są sytuacje, gdzie zajmują niższe stanowiska, to też się tutaj spotyka. Ale mam wrażenie, że tutaj się tak nie obiektywizuje kobiet, jak się obiektywizuje je nas w Europie. Też mam takie odczucie, tak? Czyli jakby te problemy takiej nierówności płciowej są wszędzie i one są czasem więcej, czasem mniej. Ale z drugiej strony tutaj twoja płeć jest ostatnim czynnikiem w biznesie, przynajmniej w moim odczuciu, tak? Czyli mnie tutaj nikt nie zapytał, czy ja planuję dzieci i kiedy.
żeby przypadkiem nikt mnie nie awansował wcześniej. A wiesz, powiem ci coś. Pamiętasz, mówiłam ci, że mam koleżankę w Nokii. Tak. I dopiero teraz się okazało, że my się znamy i ja znam się z nią i ona mówi, tak, ja ją pamiętam. Pamiętam ją, jak ona była w ciąży i wtedy pomyślałam sobie, wow, jak osoba na tak wysokim stanowisku jest w ciąży i jakby nie ma z tym żadnego problemu, to znaczy, że ta firma jest okej. Wiesz, o co chodzi? Tak. Także wiesz, wpłynęłaś na kogoś wtedy, te parę lat temu, już pewnie z 7, nawet o Tak, tym nie dokładnie. wiedząc. Nawet nie wiedząc, nie zdawałam sobie z tego sprawy. Tak. I to też było niesamowite, wiesz, bo ja w ciąży też nie wiedziałam, czego oczekiwać jakby od mojego towarzystwa dookoła, tak? Nie było żadnego takiego patriarchalnego podejścia, które by, wiesz, spowodowało, żebym zrobiła, nie, właściwie wszyscy byli pełni wsparcia, byli przyjaźni, pełni zrozumienia, wręcz nawet mnie pytali, czy wszystko jest okej. U mnie było fantastycznie wszystko okej, więc ja nie miałam żadnych problemów, ale byli niesamowicie tacy wspierający. I też kiedy przychodziło na przykład ja byłam na urlopie macierzyńskim przez 4 miesiące i mój szef zadzwonił do mnie i powiedział, Emi, czy ty na pewno chcesz wrócić? Bo ja ci jeszcze mogę przedłużyć ten urlop macierzyński na dłużej, jeżeli chcesz. Ja mówię, nie, wiesz co, mi już brakuje pracy. Okej. Więc brakowało mi też takiego mojego systemu, tak, że ja działam i zarządzam i wszystko. Więc ja wróciłam po 4 miesiącach, ale jakby niezwykle wspierająco to było i też nie wiem, jak tak sytuacja byłaby na przykład w Europie, bo wiele moich koleżanek na przykład czy w Anglii, czy we Francji ma zupełnie inne do tego podejście. No, to prawda. I tutaj wiesz, tutaj można też z drugiej strony podejść do tego tematu, że to są tylko 4 miesiące, ale też z drugiej strony tutaj jest niesamowite to zaplecze takiej pomocy, nie? Bo masz, nie wiem, nianię, możesz zatrudnić osoby Tak. jakby do pomocy, ale też nie wiem, czy ty musiałaś pracować 8 godzin z biura, czy była jakaś elastyczność w tym temacie, bo to też jest, wiesz, ten temat, że jak wracasz, no to wracasz znowu na te 10 godzin, znowu straszny stres, nie Tak. masz przestrzeni na to dziecko, nie możesz karmić. Wiesz co, u mnie to też było fajnie, dlatego że ja miałam opcję takiego flexi czasu. To jeszcze było przed COVID-em, więc my nie mieliśmy takiego super hybrydowego systemu pracy, jak mamy teraz, ale był dosyć flexi, czyli ja wyjeżdżałam powiedzmy z domu, karmiłam dziecko, wyjeżdżałam o 9 z domu, byłam 9:30 w biurze. Mój szef dawał mi opcję wyskoczenia w międzyczasie, żebym nakarmiła, jeżeli bym chciała. Mnie to nie było potrzebne, bo ja po prostu pompowałam, tak? Ale potem wracałam do domu o 13:30, 14:00, karmiłam dziecko i pracowałam całą resztę z domu. I jemu nie było to jakby jakąś przeszkodą czy problemem dla niego. On wręcz mówił, ja ci ufam. Przecież ja wiem, że ty zrobisz więcej niż nawet musisz. I faktycznie, tylko dla mnie to było niesamowite, że on mi dał też taki jakby kredyt zaufania, ponieważ zatrudniamy mądre osoby. Dlaczego traktujemy je jak idiotów? 100%. Mój szef, którego cenię niesamowicie, jest dla mnie po prostu moim mentorem. On już nie jest teraz moim szefem, już jest moim byłym szefem, więc teraz jesteśmy na takiej stopie... Przyjacielskiej. Takiej przyjacielskiej, tak, bo wiesz, ja go pytam cały czas o radę, cały czas, wiesz, ale on też mnie pyta o radę. I to jest takie obustronne i wiesz, ja się nie czuję tutaj jakoś traktowana, nie wiem, gorzej, niżej, czy to ze względu na stanowisko, czy na kraj pochodzenia, czy na płeć, czy na cokolwiek, po prostu czuję się totalnie na równi, ale jak jeszcze był moim szefem, to właśnie powiedział mi, słuchaj Emilia, ja wiem, że ten klient może być ciężki. Ja od ciebie nie oczekuję, że ty będziesz 8 godzin przed komputerem. Po prostu masz spotkanie, które jest trudne, zrób sobie jogę, idź na spacer, zrób swoje rzeczy. Wiesz, ja wiem, że ty po prostu zrobisz to na 150%, ale odpocznij. A drugą rzecz, którą mi powiedział mi, słuchaj Emilia, nie bój się iść na wojnę z klientem. Ja tobie ufam, więc nie pytaj mnie nigdy o zgodę, ale poinformuj mnie, że będą lecieć bomby. Daj mi heads up. Tak, że może być trudno. Ale wiesz, co to mi dało? To mi dało po prostu takie poczucie, wow, on mi ufa. I to jest taka wewnętrzna motywacja wtedy, że wiesz, że ty masz taką jakąś decyzyjną w tym decyzyjność w biznesie, że wiesz, że to, co robisz, jest okej, że wiesz, że tutaj jest taka ocena tego, co faktycznie robisz, a nie co robisz na przykład po pracy, albo wiesz, Albo w międzyczasie. i że ja mogę być sobą. Tak. Że ja mogę mu powiedzieć, że ja robię tą jogę, że ja mogę mu powiedzieć, że wiesz, no tak, dzisiaj w czasie lunchu wyskoczyłam na zajęcia, bo po prostu to mi pomaga potem. Tak, bo
dokładnie, jest dla ciebie dobre, tak? Czyli jesteś odpowiedzialna za siebie, za swoją pracę i też za swoje zdrowie mentalne. No dokładnie, tym bardziej, że wiesz, moja praca nie polega na tym, że ja siedzę w kamieniołomie i ja muszę być tam te 8 godzin. Moja praca polega na myśleniu, więc ja mogę myśleć też na przykład spacerując i potem wracam i mam 10 pomysłów, Oczywiście. co zrobię. A wiem, że jak będę siedziała przy komputerze przez tą godzinę, którą idę spacerować, to prawdopodobnie skończy się bólem pleców i nic nie wymyślę. Tak, i taką blokadą, prawda? Kreatywną. Tak, blokadą kreatywną, dokładnie, więc no ja mam takie podejście, że jeżeli, oczywiście nie każdemu można zaufać, bo to też, ale jeżeli już zatrudniasz osoby, którym ufasz, no to Tak, ale chcemy być oceniane przez to, co osiągamy, Tak. a nie jak pracujemy, tak? Bo na przykład ja pracuję lepiej, kiedy chodzę. no właśnie, o tym mówię, tak. A ja Czy na myślę lepiej, kiedy chodzę, tak? A ja Czyli- pracuję dobrze wcześnie rano i późnym wieczorem. I Część późnym skończyłam na wieczorem. przykład o 10:00 i Tak. mało kto o tym wie. Tak. Znaczy, wiesz, moi szefowie o tym wiedzą oczywiście, ale to nie jest tak, że ja to pokazuję. Ale na przykład to, co robię w ciągu dnia, no to nikt mi tam nie wnika teraz, że wiesz, że ty na godzinę wyszłaś tutaj. I Bo to nie jest fabryka. to nie jest fabryka. No dokładnie tak. No ale to też nie w każdej firmie, nie? I nie w każdej organizacji, bo jednak my mamy to szczęście, że jesteśmy w takich globalnych organizacjach i mamy tą elastyczność, a też jest to inny świat w Dubaju. Tak, Emi, ale wiesz co, ja też myślę, że na to szczęście to musiałyśmy sobie zapracować. No. Dlatego, że z tego, co pamiętam, twoja historia również jest taka, jak i moja, że jeżeli jest nam źle w jakimś miejscu, to miejsce zmieniamy. To nie znaczy, że to miejsce zmieniamy jutro, bo nas dzisiaj ktoś wkurzył, ale ja faktycznie też mam tak, że jeżeli było mi źle w jakimś miejscu w życiu, tak, czy to było miejsce profesjonalne, czy osobiste, czy geograficzne, to ja to zmienię. Ja nie jestem ofiarą i nie jestem męczennikiem i nie będę jakby masochistycznie w tym trwać, kiedy mnie to zatruwa. Tak. Więc jakby moim takim celem w życiu jest szczęście. Więc jeżeli mnie coś unieszczęśliwia, to ja zrobię wszystko, żeby to zmienić. Więc ja potem mam szczęście. Tak, a można zmieniać też na różne sposoby, prawda? Bo można coś próbować naprawić, a można też odejść. Tak, To już wszystko oczywiście. zależy od tego, ile się włożyło. Tak, najważniejsze, żeby nie tkwić, tak? Tak. Żeby tego nie akceptować, takiego status quo. Tak. I to jest o wszystkim, o kulturze też trochę, o podejściu, o stereotypach, o traktowaniu. Nie akceptuj status quo. Zawsze zadaj sobie pytanie, dlaczego? Tak. Czy to jest warte? Tak, dokładnie. Czego nie zmieniasz, to akceptujesz. Jak najbardziej. 11 przykazanie, nie bądźmy obojętni, tak? Don't be indifferent. Tak? Akurat to chyba Marian Turski powiedział o Holokauście, ale to do wszystkiego w życiu można przyłożyć. On powiedział 11 przykazanie. Nie bądź obojętny. Don't be indifferent. Tak. I to jest niesamowite, że my bardzo często jesteśmy indifferent, myśląc o tym, że świat to zmieni. Może to zmieni, ale czy nie lepiej byłoby zmienić samemu? Dziękuję za wysłuchanie pierwszej części rozmowy z Emilią i zapraszam na kolejną, w której porozmawiamy m.in. o kajdankach kulturowych oraz o tym, jak to jest być żoną Emiratczyka. Jeśli zainteresowała Cię ta historia, to mam do Ciebie prośbę. Podziel się nią ze znajomymi i zostaw pozytywną ocenę. Zachęcam Cię również do subskrybowania kanału, a także do zaobserwowania mojego profilu na Instagramie Dziewczyna z Dubaju. Adres znajdziesz w opisie tego odcinka. Do usłyszenia, pa!